Witam wszystkich na kanale Krzysztof Iluśka w drodze. Chciałbym Wam przedstawić nasz nowy nabytek. Przesiedliśmy się z Roketa. Też triumf w sumie. Pół roku miałem zagwozdki co kupić. Próbowałem Afrykę Adventure'a. Próbowałem DL-a Suzuki 1050. No i padło na niego. No tutaj wygrywa silnikiem przede wszystkim z tymi, które wymieniłem. A jeszcze brałem pod uwagę BMW, no ale jak mi powiedzieli, że może być najwcześniej na lipiec i ta cena, co jest na konfiguratorze, w ogóle się nie zgadzała z tym, co było w salonie. Także BMW, naprawcie ten konfigurator, bo mówił mi sam sprzedawca, że ludzie przychodzą, konfigurują sobie motocykl w domu, przychodzą do salonu i się okazuje, że on kosztuje 30 000 więcej niż na konfiguratorze. Także to trochę słabe. No ale wracając do Tigera. Motocykl jeździ super. Na razie jeszcze nie mogę zbytnio odkręcać nim, bo bo jest na dotarciu. 3500 obrotów maksymalnie, to jest 160 km. Ja nie wiem, czy nawet tyle zrobiłem, bo to jeszcze tak też wieczory chłodne, od rana nie mam czasu jeździć, ale możemy sprawdzić zaraz, ile zrobiliśmy tych kilometrów. Sekundę. Trip. 90, a nie, to nie, przepraszam. Tu jest właśnie, to jest to, że tutaj trzeba w serwis wejść i tak jak przyjedziecie kupować motocykl używany, to 163 km, także dzisiaj już go mogę kręcić do 5000, także już będzie jechał, bo tak te 3500 to jest tak pod stówkę, ale nie jest źle. Także dzisiaj trochę pojeździmy. No jest tutaj wszystkie te bariery, co w tych, zresztą we wszystkich już teraz prawie tych motocyklach koło stówki, no to takie rzeczy muszą być, bo by się nie sprzedały. No tutaj jest to zawieszenie półaktywne, wszystkie połączenia do GoPro, do telefonu. No na razie jeżdżę nim trzeci dzień i chciałem tak wstawiać co jakiś czas jakieś filmiki z eksploatacji tego motocykla, bo tak szczerze mówiąc na internecie nic nie mogłem znaleźć. O GS-ach jest bardzo dużo, a tych 1200 Tigerów to są tylko recenzje, ale to są takich motoryzacyjnych blogerów, którzy tak naprawdę tylko testują te motocykle, pojeżdżą nimi dzień, dwa, może jakąś jedną wyprawę do Rumunii zrobią i na podstawie tego mówią. A ja chciałbym tutaj wstawić Wam, co się będzie działo z tym motocyklem cały czas po przebiegu, jakim takim, czy coś było, czy nie, bo naprawdę, że ciężko jest coś znaleźć tam, żeby były jakieś problemy. Nie chcę ich na siłę szukać, mam nadzieję, że nie będzie.